Dziś zapraszam na opowieść o kiełbasie domowej, wędzonej i wykonanej tylko z jednego rodzaju mięsa. Witam Was serdecznie. Powoli wieczór się już zbliża, ale to jeszcze troszeczkę światła jest. Strasznie duszno, strasznie parnie dzisiaj. I nawet to nie jest najlepsza pogoda na robienie kiełbasy, ale co zrobić, jak się skończyła? Trzeba się nią zająć. Pokazałem kiedyś, jak zrobić kiełbasę z samego schabu. Tutaj link umieszczę. I jak się okazuje, da się zrobić kiełbasę schabową z samego schabu i wychodzi fajnie. Dzisiaj, kontynuując temat, sama łopatka. Dużo łatwiej, bo na łopatce jest zdecydowanie więcej tłuszczyku. I ja tutaj mam 4 ponad kilogramy, 4,2 chyba, czy 4,3 kg łopatki, tylko i wyłącznie. Trochę pokrytej tłuszczykiem. I co z nią zrobię? Po pierwsze, podzielę ją na 3 grupy, z których będę pierwszą mielił drobno, na najdrobniejszych oczkach, i to będą okrawki, tłuszczyk, ten gorszy taki tłuszczyk, ścinki różnego rodzaju. Podkrawam to, ale podkrawam to tak zamaszyście, żeby to nie był sam tłuszczyk, ale żeby też trochę mięska z tym się pokroiło. I to zmielę na najdrobniejszym. Potem to oczyszczone już mięsko podzielę na 2 części i to, które będzie zawierało jeszcze tłuszczyk, zmielę na 8, a to zupełnie czyste albo należy zmielić na szarpaku, albo pokroić nożem w kostkę taką 1-2 cm. I z samej łopatki, bez żadnych tam wymyślnych kombinowań składu mięsa, też da się bardzo fajną kiełbaskę zrobić i zaraz zobaczycie. Ja jej nadam charakter taki bardzo prosty, czosnkowo-ziołowy, tylko 3 przyprawy. I według takiego klucza 3-2-1, znanego z kolei z innych zastosowań wędliniarskich, 3 łyżeczki pieprzu mielonego, 2 łyżeczki tymianku i 1 główka czosnku, taka średnia. Możecie to sobie zmieniać, możecie to sobie kombinować na prawo i na lewo, bo receptura jest tylko wyznacznikiem. Jeżeli robicie kiełbasę krakowską i chcecie ją nazwać kiełbasą krakowską, toruńską czy tam jakąś inną, ale w każdym razie klasyczną recepturę, to żeby swój wyrób tak nazwać, no to należałoby go wykonać zgodnie z recepturą. Ale jeżeli robicie kiełbasę domową, to receptura jest tylko wskaźnikiem. Możecie ją sobie zrobić tak, jak chcecie, bo to Wam, a nie mi, jako autorowi receptury, ma ona smakować. Jeżeli jest akurat tak, że moje smaki to są takie same jak Wasze, to proszę bardzo, możecie robić 1:1, a swoją drogą dajcie znać, jak to jest. Jak robicie moje przepisy według moich receptur, co zmieniacie, ile zmieniacie, jak dajecie. Zresztą sam Was zawsze zachęcam do tego kombinowania, więc spokojnie, nie będzie tu z mojej strony absolutnie żadnej urazy. Bo każdy powinien zrobić tak, żeby to jemu smakowało. I na tym kończymy. Sól oczywiście jeszcze musi być. Może być to sama sól peklująca lub mieszanina soli peklującej i zwykłej w ilości około tak 17 gramów na kilogram. Ja tutaj mam chyba 65 gramów tej soli. I to wszystko zmieszam. Mięso przygotuję, tak jak powiedziałem. Przyprawię i wrzucę na noc do lodówki. Jutro rano będę nadziewał. I no podejrzewam, że będzie tak samo jak dzisiaj. Upalnie, gorąco i bardzo parno. No i cholerę owadów. Więc nie ma nawet tego gdzie i jak podsuszyć. Ja to będę, jak tylko to zrobię, wieszam w wędzarni. Nie lubię, jak mi coś w wędzarni kapie, ale tym razem wolę to powiesić w wędzarni okopconej, brudnej, gdzie są resztki tych pozostałych wędzeń, dymu, osady na ściankach, bo tam się żaden owad pchał nie będzie. Umieszczę wentylator, żeby pompował, czyli będę osuszał w wędzarni i po osuszeniu dopiero przystąpię do wędzenia. W ten sposób
Będzie to bezpieczniejsze w takich warunkach skrajnych, letnich, jakie są w tej chwili. Z jednej strony fajnie, że jest taka pogoda, no a oczywiście też taka pogoda ma swoje gorsze strony, w zależności co jest komu i kiedy potrzebne. Dosyć gadania. Robię co mówiłem i resztę zobaczycie już na filmie. Czosnek mielę drobno razem z mięsem. Przyprawiam, mieszam i zostawiam do rana w lodówce. Od rana działam dalej. Ocieplam dłoń, bo mięso jest bardzo zimne. Dodaję szklankę lodowatej wody i wyrabiam przez około 15 minut. Ładuję na nadziewarkę i napełniam jelita wieprzowe kaliber 28-30 mm. Tyle mi wyszło. Wieszam i suszę w wędzarni z użyciem wentylatora. Wcześniej trzeba usunąć popiół z poprzedniego wędzenia, także ten na spodzie. I od razu należy wyczyścić z nagaru sprężynę podajnika. Wentylator zakładam w miejsce generatora dymu. Kominek otwarty. Ustawiam 35 stopni Celsjusza. Pogoda nie rozpieszcza. Przed chwilą padało. Po chwili wręcz leje. Raz lepiej, raz gorzej. Słońce i deszcz. W takich warunkach suszenie nie jest łatwe. Ustawiam 50 stopni na 30 minut, by rozgrzać kiełbasę. Zakładam generator. Wędził będę czereśnią. Trzeba do wędzarni wstawić to, co wcześniej było wyjęte.
Pogoda lepsza. Ale tylko chwilowo. Jak widać, to bardzo złe warunki do wędzenia. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Kominek trzymam cały czas otwarty. Na szczęście mam elektryka, a nie wędzarnię ogniową i nie muszę stać i pilnować ognia. I finalnie prawie jest dobrze. Teraz z kolei bardzo słonecznie. Nie widzę, co ustawiam. Ma być 90 stopni Celsjusza, ale już bez dymu. Kominek przymykam, ale nie do końca. Potem go zamknę. Tak grzeję do osiągnięcia wewnątrz około 67 stopni Celsjusza. Koniec obróbki cieplnej. Zostawiam do następnego dnia w wędzarni. Pachnie niesamowicie. Prawdziwa wędzonka to prawdziwa wędzonka, ale nie da się ukryć. A tak wygląda. Czas kawałek spróbować. Tak jak już powiedziałem, powtórzę. Po wędzeniu, po podpiekaniu zostawiłem w wędzarni, żeby powoli ostygło. No i żeby tam powisiało, bo w wędzarni jednak o tej porze mocnej aktywności owadów jest trochę bezpieczniej. Potem minęła doba, bo było tak chłodno, zostawiłem w tej wędzarni, otworzyłem tylko, umożliwiłem przepływ powietrza, kominek otwarty, od dołu trochę generator dymu odchyliłem i spokojnie mogło sobie tak wisieć, ale w związku z tym, że cieplej się zrobiło, znowu nie będę tam tego trzymał, powieszę to dalej na dalsze dochodzenie już w mojej chłodni, mojej dojrzewalni. Tam mam 8-12 stopni, średnio około 10 i tam będzie sobie wisiało. Ale to oczywiście już jest kiełbaska, można ją było jeść na gorąco. Można ją jeść już w takim dobowym podsuszeniu, ale można oczywiście ją suszyć także dalej. Zajrzyjmy do środka, jak to na tym etapie wygląda. Może to bardziej pod kątem tak przykroję. Widać? Jeszcze mocniej, jeszcze fajniej pachnie. Miam. Super smak. Nie przesadzony w żadną stronę, ale bardzo, bardzo apetyczny. Przepraszam. Nie jest dobrze, jak się łapczywie je. Należy zjeść, a potem gadać, bo może się zdarzyć coś takiego, że nie w tą dziurkę poleci. Bardzo smaczna, niezbyt intensywna, ale wyrazista kiełbaska i wykonana tylko z jednego rodzaju mięsa. Da się? Da się. Da się zrobić ze schabu, da się zrobić tylko z łopatki i to nie musi być kiełbasa grillowa, może być normalna kiełbasa tego typu jak tutaj. Ukroję jeszcze parę plasterków. Proszę, jak tutaj ślicznie to wygląda.
prawie same mięsko, grube w środku. Niam. Domowa kiełbasa z jednego rodzaju mięsa i bez żadnych dodatków, których bym nie chciał, żeby się w kiełbasie znajdą. Więc tylko mięso, tylko przyprawy, które ja dodałem i żadnej tablicy. Mendelejewa, domowe. Było, jest i zawsze będzie lepsze. Niam. W związku z tym, że ja bardzo lubię kiełbaskę podsuszoną, więc ja ją sobie jeszcze podsuszę, ale już na tym etapie i w tej formie. Super sprawa. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, będę wdzięczny za każdą łapkę w górę. Polecajcie, udostępniajcie i zapraszam na kolejny film. Wiele jeszcze tematów przed nami. I jak macie ochotę, to śledźcie. Spotykamy się w każdy piątek około godziny 18. A dzień wcześniej jak zwykle short. Jak ktoś mnie obserwuje na TikToku, to też tam się pojawiają różnego rodzaju relacje. Do zobaczenia. Na razie. Hej. A tutaj wersja porządnie podsuszona. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.